Cześć! Wiem, że czytając tytuł tego filmu możesz zapytać, relacja z sobą, ale po co? Przecież ja znam siebie. Przydałby mi się jakiś film o budowaniu relacji z innymi ludźmi. Ale czy wiesz, że relacja z samym sobą jest to jedna z najważniejszych relacji w naszym życiu? To jest absolutna podstawa, żeby móc później budować trwałe związki z innymi ludźmi. Zwróć uwagę, że żeby zbudować trwałą, stabilną, fajną więź z przyjacielem, chłopakiem, dziewczyną, rodzicami, szefem czy nawet sąsiadem, przyznasz, że trzeba się trochę o to postarać. Poświęcić trochę czasu, nieraz naprawdę dużo czasu, aby kogoś poznać, żeby go zrozumieć albo chociaż postarać się zrozumieć. Ale dzisiaj pytanie brzmi, jak traktujesz samego siebie? Czy przypadkiem nie jesteś dla siebie zbyt krytyczna lub zbyt krytyczny? Czy dbasz o siebie, ale nie tylko o sferę fizyczną, ale także psychiczną? Czy na przykład potrafisz sam dla siebie być wsparciem na duchu? Czy wiesz, ile jest korzyści z rozwijania dobrych relacji z samym sobą? I przede wszystkim, jak to zrobić? Jeżeli interesują Cię odpowiedzi na te pytania, to właśnie o nich będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam do oglądania. A jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę na tym kanale, zostaw komentarz i kliknij łapkę w górę. Z góry bardzo dziękuję, bo to jest dla mnie bardzo motywujące. Wśród wielu argumentów podam Ci jeden z najważniejszych, dlaczego w ogóle warto się zastanowić nad tematem dzisiejszego odcinka. Ponieważ to, jak traktujesz samego siebie, pokazuje innym, jak chcesz być traktowany. Jest to bardzo ważne zdanie. To, jak traktujesz samego siebie, pokazuje ludziom w Twoim otoczeniu, jak chcesz, aby Ciebie traktowali. Dlatego jeżeli sam dla siebie jesteś po prostu dobry, traktujesz siebie w sposób pozytywny, to zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo odrzucenia, np. przez rówieśników. Jeżeli będziesz umiał być sam dla siebie najlepszym przyjacielem, wówczas będziesz potrafił także być przyjacielem dla innych. Pamiętaj, że w dużej mierze to Ty uczysz innych ludzi w Twoim środowisku, jak należy Ciebie traktować. Jeżeli dbasz o dobre relacje z sobą, budujesz w sobie potencjał, dzięki któremu możesz dać coś z siebie innym. I odwrotnie, jeżeli masz sam o sobie złe zdanie i w Twojej głowie bez przerwy pojawiają się myśli na przykład nie wiem, nie potrafię, nie dam rady, to podświadomie w ten sposób będziesz się zachowywał. Czyli dasz jasny sygnał i komunikat innym, jak mają Ciebie postrzegać. Po drugie, jeżeli poświęcisz czas na poznanie siebie, wówczas będziesz bardziej świadomy swoich mocnych stron, co na pewno przyda Ci się w wielu sytuacjach. A teraz zapraszam Cię do krótkiego testu, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak traktujesz siebie teraz, w tej chwili, kiedy oglądasz to wideo. Wystarczą 4 krótkie pytania dotyczące 4 bardzo ważnych obszarów naszego życia. Jak traktujesz swój organizm, jak traktujesz swoje uczucia i emocje, jak traktujesz siebie pod względem poznawczym i w jakim środowisku przebywasz najczęściej. Pytanie numer 1. Jak traktujesz swój organizm? Czyli jak traktujesz siebie pod względem fizycznym? Może bez przerwy czujesz się zmęczony, a jednocześnie nie masz czasu, żeby odpocząć. Pijesz kawę za kawą, a to i tak nie daje Ci energii. Jesz w biegu, być może nie zawsze masz czas, aby usiąść do stołu, bo przecież masz tyle zajęć, a większość z nich była do zrobienia na wczoraj. Zastanów się, czy mimo tylu spraw, które masz na głowie, znajdujesz czas na chociaż małą chwilę odpoczynku, na spacer albo na chociaż krótki trening. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ brak aktywności lub niewielka aktywność ma tak samo zły wpływ na ciało, jak i na ducha. Wtedy czujemy się ospali, zmęczeni, przygnębieni i zestresowani. Czy wiesz, że jeżeli dbasz o swoją kondycję fizyczną i niech to będzie na początek chociaż krótki spacer raz dziennie, to przeciwdziałasz jednocześnie takim dolegliwościom jak zaburzenia snu i koncentracji oraz wielu chorobom, m.in. nerwicy, a w niektórych przypadkach nawet depresji. Uprawianie sportu ma wpływ na układ nerwowy, zwłaszcza na mózg ze względu na lepsze wykorzystanie glukozy, zwiększony przepływ krwi, rozwój nowych komórek mózgowych oraz wyzwalanie neuroprzekaźników, co ma duże znaczenie w kontrolowaniu nastroju. Podsumowując, w tym punkcie chodzi o to, aby postępować zgodnie z zasadą w zdrowym ciele, zdrowy duch. Pytanie numer 2. Jak traktujesz swoje uczucia i emocje? Czy jeżeli jesteś szczęśliwy, potrafisz zatrzymać się na chwilę i świętować, a kiedy czujesz smutek i złość, czy wtedy obwiniasz za to wyłącznie siebie? W tym pytaniu chodzi o to, czy potrafisz zrozumieć obiektywność pewnych swoich uczuć i emocji i czy na przykład potrafisz w racjonalny sposób zaplanować, jak poradzić sobie z pewnymi uczuciami. Wiedza o swoich uczuciach i emocjach jest bardzo ważna. I teraz, jeżeli jest ona oparta na jakichś mitach, na przykład, że okazywanie emocji świadczy o słabości, utracie kontroli nad sytuacją, to nie będziemy potrafili w pełni być sobą.
Inny przykład takiego mitu to podział emocji na negatywne i pozytywne. Czyli jeżeli coś zakwalifikujemy jako emocję pozytywną, czyli dobrą, to wszystko jest ok. Ale jeżeli uznamy coś za emocję negatywną, to od razu odbieramy sobie prawo, żeby ją odczuwać. Mamy wrażenie, że to źle, że na przykład z jakiegoś powodu odczuwamy smutek, no bo przecież powinniśmy być zawsze szczęśliwi. A to nie jest prawda. Emocje po prostu są i od nas zależy, jak będziemy reagowali, kiedy się pojawią. Poświęć kolejny tydzień na obserwację swoich emocji. Zauważ, co czujesz w konkretnych momentach. Nazywaj to i obserwuj. Być może w czasie tego tygodnia, kiedy będziesz spokojnie obserwować swoje emocje, dojdziesz do wniosku, że nie jesteś wyłącznie swoimi emocjami, tylko kimś więcej. Jeżeli poświęcisz na to czas, z pewnością relacje z Twoimi uczuciami będą głębsze i bardziej zrozumiałe. Pytanie numer 3. Jak traktujesz siebie pod względem poznawczym? To znaczy, jaki jest generalnie sposób Twojego myślenia o świecie, o tym wszystkim, co dzieje się wokół Ciebie, o różnych rzeczach i sytuacjach, o innych ludziach. Do czego przywiązujesz największą wagę? Czyli na przykład, czy nie są to tylko negatywne aspekty rzeczywistości, czy też wyłącznie negatywne cechy, które widzisz zarówno u innych, jak i u siebie? Czy jesteś w stanie dostrzec w swoim otoczeniu coś, co jest pozytywne? Co sądzisz o innych ludziach? Czy uważasz, że ludzie są raczej źli i fałszywi, czy raczej dobrzy i przyjaźnie nastawieni? To są bardzo ważne pytania, bo odpowiedzi na nie tak naprawdę decydują o Twoim szczęściu i o Twoim poczuciu własnej wartości. Dlatego warto poświęcić czas i zastanowić się na spokojnie, jaka jest prawdziwa odpowiedź na to pytanie. Pytanie numer 4. W jakim środowisku przebywasz najczęściej? Czy środowisko, w którym jesteś, jest dla Ciebie bezpieczne? Czy możesz w nim wzrastać? Czy czujesz się w nim dobrze? Czy Twoje otoczenie, na przykład grupa rówieśników, z którą najczęściej się spotykasz, jest dla Ciebie wsparciem? Czy są to ludzie, którzy dodają Ci skrzydeł, czy może ciągną Ciebie w dół, na przykład oferując alkohol i inne używki i od tego uzależniają swoją przyjaźń z Tobą? Zastanów się nad tym, bo wybór środowiska, w którym przebywasz, może zadecydować o Twojej przyszłości, a zależy on od tego, jak głęboko znasz siebie, jakie masz ambicje i ile masz odwagi, aby realizować swoje marzenia. Podsumowując, aby mieć dobrą relację ze sobą, należy zwrócić uwagę na to, jak traktujemy swój organizm, swoje uczucia i emocje, jaki jest sposób naszego myślenia o świecie i wreszcie, jakie jest środowisko, w którym przebywamy najczęściej. Odpowiedzi na te pytania pozwolą ustalić podstawowe obszary, w których można coś zmienić na lepsze. Ale to nie wszystko. Przejdźmy teraz do tego, od czego zacząć. Jak zbudować taką super relację z samym sobą. Po pierwsze, ucisz swojego wewnętrznego krytyka, który bywa naprawdę ambitny i nieraz potrafi krzyczeć bardzo głośno, zagłuszając wszystkie inne Twoje myśli. Ale jeżeli będziesz miała bardzo dobry kontakt sam ze sobą, sama ze sobą, jeżeli będziesz znał swoje wnętrze naprawdę dobrze, to wówczas bez większego problemu znajdziesz argumenty, aby tego krytyka uciszyć lub chociaż z nim polemizować. Dlaczego? Bo jeżeli znasz siebie dobrze, to wiesz przecież, jak dużo dobrych rzeczy potrafisz zrobić. I wtedy w takiej rozmowie z wewnętrznym krytykiem będziesz w stanie wytknąć mu, że nie ma racji, że posługuje się pewnymi uogólnieniami, które już dawno nie są prawdziwe. Wielu naukowców jest zdania, że wewnętrzny krytyk to najprawdopodobniej głos jakiejś osoby z naszej przeszłości, która kiedyś, być może nawet bardzo dawno temu powiedziała Ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, nie jesteś wystarczająco mądry, że nie masz odpowiednich umiejętności i że na pewno niczego w życiu nie osiągniesz. Czy zdarzyła Wam się taka sytuacja? Bardzo możliwe, że tak, ale to nie oznacza, że osoba, która wypowiadała te słowa, miała rację. Dlatego ta zasada jest na pierwszym miejscu. Ucisz swojego wewnętrznego krytyka, aby móc rozwinąć skrzydła do lotu. Punkt numer 2. Poznaj swój system wartości. Określ, co jest dla Ciebie ważne, jakimi wartościami się kierujesz i jakimi chciałbyś się kierować. Zastanów się, co nadaje sens i znaczenie Twojemu życiu, a co jest destrukcyjne. Kieruj się wartościami, a unikaj tego, co ciągnie Ciebie w dół. Po trzecie, stawiaj granice. Ochraniaj siebie, daj sobie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ to Ty w dużej mierze kreujesz środowisko, w którym jesteś bezpieczny, a stawianie granic da Ci poczucie siły. Dobra relacja ze sobą ułatwia nam stawianie granic, a te granice z kolei pozwalają nam mieć dobrą relację ze sobą. Czy w związku z tym, co zostało już powiedziane, warto zająć się tym obszarem w swoim życiu? Zdecydowanie tak.
Ale są jeszcze dodatkowe argumenty, ponieważ według badań naukowych, kiedy masz dobrą relację ze sobą, to lepiej rozumiesz siebie, swoje uczucia i swoje zachowania, a co za tym idzie, lepiej będziesz rozumiał otaczający świat i ludzi. Kiedy masz dobrą relację ze sobą, to masz dużo większe szanse na budowanie bardzo dobrych relacji z innymi ludźmi. Łatwiej możesz odkryć i rozwijać swoją pasję. Możesz czuć się prawdziwie szczęśliwym człowiekiem. Kiedy masz wiedzę o sobie, o swoim prawdziwym ja, to wówczas dużo mniej sytuacji będzie w stanie Ciebie w życiu zaskoczyć. Będziesz bardziej odporna, bardziej odporny na nagłe zmiany w Twoim środowisku. Poza tym dobra relacja z samym sobą sprawia, że możemy dać coś od siebie innym. I to nieraz zupełnie bezinteresownie. Potrafimy wpuścić miłość do swojego życia, jesteśmy zdolni, aby się tą miłością dzielić, czyli mamy większą szansę na trwały i szczęśliwy związek. Według badań naukowych dobra relacja z samym sobą zwiększa także nasze szanse w obszarze pracy zawodowej i biznesu, czyli same plusy. Podsumowując, zawsze warto mieć otwarty umysł, bo świat ciągle uczy nas nowych rzeczy, ale nie zapominaj o tym, aby uczyć się i zdobywać wiedzę także o sobie. Powodzenia!